Dzień dobry, witam na kanale Chris Bazarek. Dzisiejszy odcinek chciałbym poświęcić drużynie Robin Hooda. Przedstawię jego historię za pomocą żołnierzyków PRL i obecnie wykonanych konwersji. Na temat Robin Hooda na całym świecie powstało 750 pozycji, utwory literackie oraz prace historyczne. Niektóre zostały zekranizowane, np. Wesołe przygody Robin Hooda, Robin Hood, Książę Złodziei w 1991. Can shelter and clothe and feed a band of good determined men, good swordsmen, good archers, good fighters. Are you with me? Na legendę o Robin Hoodzie złożyło się życie 2 lub więcej banitów, wygnańców z ojczyzny. Za zabicie banity nie było nawet żadnej kary. Chciałbym, aby ten skromny filmik dołączył do dzieł o znanym Robin Hoodzie. W XII-wiecznej Anglii król Ryszard Lwie Serce wyruszył na krucjatę, a w jego imieniu władzę sprawuje starszy brat, książę Jan. Ten, kiedy dowiedział się, że władca trafił do niewoli, chce wykorzystać sytuację i sam koronować się na króla. Na przeszkodzie staje mu Robin Hood, który powracając z krucjaty jest wierny Ryszardowi. Niestety, po śmierci swojego ojca traci on cały majątek. Decyduje więc, że pomóc w uratowaniu kraju może tylko mu lud Anglii. Dlatego zbiera swoją ekipę, z którą zamieszka w lesie Sherwood i wspólnie rozpoczyna walkę partyzancką. Szeryf z Nottingham był zakochany w Lady Marion, lecz ona uciekła, aby wyjść za złodzieja Robina z Leslie. Razem otworzyli tawernię w lesie Sherwood, w której on pracował jako barman, ona jako kelnerka. Wkrótce zaczęły się ich kłopoty zalegali z podatkami. Odwiedził ich szeryf, zawiesił oficjalny list na drzwiach wejściowych, postanowił Robinowi dać 2 dni na zebranie odpowiedniej kwoty, a w przeciwnym razie zamknie tawernę, a właściciel trafi dla więzienia dla dłużników. Po 2 dniach szeryf wrócił do tawerny, aby odebrać pieniądze, ale zamiast tego wpadł w zasadzkę wesołej kampanii i został obrabowany. Robin zdecydował się być złodziejem z honorem, zabierający bogatym, by przekazać bogactwo biednym. Później Marion rozmawiała z mężem o tym, że przez jego zachowanie szeryf będzie chciał zobaczyć go martwego. Szeryf gorzko przeklinał dzień, w którym zadał się z Robin Hoodem, gdyż wszyscy ludzie śmiali się z niego i wiele ballad krążyło po tym kraju, jak szeryf wybrał się łupić i wrócił do domu obłupiony do cna. Tak hardly 2 razy traci. Ludzie żartowali z szeryfa. Nigdy nie spuszczaj nosa na kwintę, panie szeryfie. Kto wie, czy jeszcze nie pochwycisz Robin Hooda. Jeśli tylko mniej będziesz żłopał wina, jeśli brzusisko ci troszkę sklęśnie i wełbie ci się przejaśni. Bądź wesół, człowieku. Jest to cytat jednego z filmów o Robin Hoodzie. Wkrótce szeryf stał się pośmiewiskiem całego Nottingham. Kierując swoją urazę do Robin Hooda, mężczyzna nieustannie polował na niego, lecz złodziejowi za każdym razem udawało się uciec. W drużynie Robin Hooda jest wiele ciekawych, charakterystycznych postaci. Na przykład Mały John. Legendarny towarzysz Robin Hooda, z którym Robin Hood pojedynkował się na kije. Wyróżnia się potężną posturą i ogromną siłą fizyczną. Kiedyś Robin Hood, gdy spotkał biskupa, zapytał Małego Johna: a czyś ty, Mały Johnie, nazwał jego wielebność tłustym katabasem? Tak, odrzekł boleśnie Mały John. I ludożerczym biskupem? Tak, odrzekł jeszcze boleśniej Mały John. I lichwiarskim gardłem nienasyconym? Tak, odrzekł Mały John, do tego stopnia bolesnym tonem,
że mógłby wzruszyć do łez smoka. Jaka szkoda, że tak jest w istocie, zawołał Robin, zwracając się do biskupa, bo przekonałem się, że mały John zawsze mówi prawdę. Robin był człowiekiem uczciwym na swój sposób. Pewnego razu powiedział do swojej drużyny: to święta własność, więc odłóżcie ją na drugą stronę. Nie daj Boże, byśmy mieli zabierać świętemu Tomaszowi to, co do niego należy. Jak trafił biskup do jego drużyny, powiedział: nie, łaskawi księże biskupie, jesteśmy szorscy ludzie, ale w gruncie rzeczy nie tacy znowu źli, jak ty myślisz. Wśród nas włos z głowy ci nie spadnie. Wiem, że zirytowały cię nasze żarty, ale tu w puszczy jesteśmy wszyscy równi. Nie ma wśród nas biskupów, ni baronów, ni hrabiów, są tylko ludzie. Więc musisz dzielić nasze życie, dopóki z nami poprzestajesz. Większość legend o Robin Hoodzie kończy się tak, że Ryszard Lwie Serce po powrocie go ułaskawił. W czasach PRL-u produkowane były żołnierzyki. W serii Robin Hood było 12 sztuk. Zaliczymy do nich postać Robin Hooda z łukiem i jego członków drużyny. Mały Joe, z którym Robin Hood w większości interpretacji filmowych spotyka się walcząc na kije, o bardzo dużej posturze i wielkiej sile. Mnich Braciszek, charakterystyczna postać drużyny Robin Hooda. Alan z Doliny. Był to kawał łobuza, który przystąpił do Robin Hooda. Szkarłatny Willy. Zawsze Robin Hooda gonił szeryf z Sherwood. Rycerstwem Normanów dowodził Gibson. I rycerze Normanowie razem mieliśmy 12 figurek z okresu PRL, które zaliczyliśmy do serii drużyny Robin Hooda. Figurki PRL są coraz trudniejsze do zdobycia. W obecnych czasach zdobywamy je na aukcjach internetowych. Dawniej były to zabawki bardzo lubiane przez dzieci, szczególnie chłopców,
ale też dziewczynki nimi się bawiły. Aby poszerzyć drużynę Robin Hooda, wykonaliśmy 2 przeróbki z żołnierzyków PRL jednokolorowych, rycerzy. Stali się kolorowymi rycerzami pasującymi do tej serii. Jednego żołnierzyka z żołnierzyków modelarskich i 2 odlewy żywiczne. W ten sposób poszerzyliśmy zakres żołnierzyków z serii Drużyna Robin Hooda. Hobby kolekcjonowania figurek PRL pozwala ocalić dla pokoleń część historii. Są one już nieprodukowane, są one przypomnieniem dzieciństwa. Dziękujemy panu Filipowi za pomoc w realizacji tego odcinka poprzez pomoc w rozpoznawaniu figurek wydanych przez PRL. Zapraszamy do dalszej współpracy. Jeszcze raz serdecznie dziękujemy. Zapraszam na kolejne odcinki o żołnierzykach, nie tylko PRL, z różnych epok. Dajcie łapkę w górę, subskrybujcie kanał. Do zobaczenia.